mieszkanie w takim Krakowie albo Warszawie będzie kosztowało tyle, co dom z basenem w Tajlandii. Kompleks polskości. Tej młodzieży nie interesują te podróże, nie interesuje pokazywanie świata. Bardzo lubią Polaków na świecie. Pieniądze i popularność się zmieniły. Coraz więcej Polaków chce inwestować za granicą. Tu widział pieniądze w dużych ilościach w reklamówkach, które... Tylko jedzie typowo pić od rana do wieczora i leżeć na basenie. Gdzie jedzie pół Polski? Do Zakopanego. Można pracować w każdym miejscu na Tam świecie. nie ma sportu, tam jest jakiś taki właśnie hejt. Podróże kształcą tylko wykształconych. Dla mnie najlepszym okresem do podróżowania był COVID. Polska jest piękna. Polaka to można spotkać wszędzie. Temat kryptowalut na pewno ci znany. Straciłem dużo pieniędzy. To też się wielu może nie spodobać, ale w Tajlandii nikt nie pyta, skąd masz pieniądze. Popełniłem ten błąd. Kiedyś byłem skupiony tylko na jednej rzeczy, ta rzecz mi się rozsypała i nagle straciłem wszystko. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Piotr Pająk, od lat związany ze sportami walki. Pasjonat podróży. Od ponad 5 lat prowadzi kanał YouTube Podróże Wojownika. Przedsiębiorca, który na co dzień mieszka w Tajlandii. Cześć, tu agent specjalny Adam Romek, Nietypowe Podróże. Tym razem jestem ja, pewnie cię to dziwi, gdzie jest Grzegorz. Jest tutaj, obok. A przed nami głównym gościem jest Piotr Pająk. Witam serdecznie. Tak, Piotr Pająk, Podróże Wojownika, a tutaj przywitał was Adam Romek, czyli szef marketingu, szef, no można powiedzieć, całego zamieszania. To dzięki niemu ten kanał tak rośnie i możemy dzisiaj gościć takiego również youtubera, ale przede wszystkim podróżnika, który pochodzi z Bielska Białej. Tak. To jest taka ciekawostka na dzisiaj, ale w tym Bielsku Białej bardzo dawno nie był. Dzisiaj wspomniał, że jest 10 dzień w Polsce, a jeszcze w Bielsku nie był, Tak. bo naprawdę jest rozchwytywany. A teraz chcielibyśmy, myślę, w tym drugim odcinku, bo pierwszy nagraliśmy, do którego zachęcamy, bardzo dużo ciekawych informacji. Pogadajcie o czym, Adam? O wakacjach Polaków. O wakacjach O tym. A dlaczego o tym rozmawiamy i dlaczego właśnie zaprosiliśmy tutaj Piotra z kanału Podróże Wojownika na kanał? Ponieważ uczymy często na kanale o finansach, o zdrowiu, o gospodarce i przede wszystkim o świadomości. Czyli cały kanał edukuje Polaków po to, żeby myśleli samodzielnie tak naprawdę. Czyli nie dajemy gotowych rozwiązań, dajemy jakby wędki i każdy sobie szuka dobrych informacji. I o tym nam zależy. I tu podróże są właśnie taką kolejną dziedziną, ponieważ właśnie, może zaczniemy od tego, czy podróże kształcą, bo było takie powiedzenie, podróże kształcą tylko wykształconych i nie chodzi tu o tytuł magistra czy doktora, tylko o tą świadomość właśnie, o ten otwarty umysł. I czy ty się z tym zgadzasz i właśnie co też z tych podróży się wyciąga? Ja zdecydowanie się z tym zgadzam. Może nie... Dobra, w połowie się z tym zgadzam. Jeśli podróżujesz świadomie i podróżujesz do krajów, z których coś wyciągniesz i przede wszystkim jak jedziesz do danego kraju i chcesz coś o nim wiedzieć, czyli zaczynasz od razu czytać na temat tego kraju, jakieś ciekawostki, jakąś historię i tak dalej, to takie podróże kształcą. Bo ja na przykład przez to, ile podróżuję, w wielu krajach byłem, w tych lepszych, w tych gorszych, o każdym kraju zawsze się coś dowiaduję i później, gdzie nie podróżuję, to z każdym mogę porozmawiać na temat danego miejsca. Wiesz, jak spotykam jakichś innych podróżników z innych krajów, mogę powiedzieć, siema, akurat byłem u ciebie w kraju też i zawsze się zaczyna ciekawa rozmowa na ten temat. To wtedy takie podróże kształcą. No ale jak ktoś jedzie typowo Turcja, Egipt albo gdzieś na all inclusive, nie wyjdzie nawet z hotelu przez tydzień, tylko jedzie typowo pić od rana do wieczora i leżeć na basenie, no to wtedy nie kształcą w ogóle, totalnie. Raczej to idzie w drugą stronę. W tych czasach mamy na pewno dużo bardziej łatwe podróże, mamy to wszystko ułatwione totalnie. No i tak, wiesz, nawiązując do tego, co chcesz zapytać, to na pewno wiele osób też jest nieświadomych tego, jak łatwo można teraz podróżować i jednak dalej robią to, co się robiło od 20 lat, czyli najłatwiejsza linia, czyli wakacje all inclusive. A teraz to jest wszystko tak proste. Mamy, wiesz, telefony, w których mamy wszystkie aplikacje, które potrzebujemy do podróżowania. Możemy sami sobie bilety znaleźć, hotele i tak dalej. I dużo bardziej na tym zaoszczędzić przede wszystkim. Ale też, wiesz, wiele osób podróżuje z dziećmi. Ja się czasem nie dziwię, że ktoś na przykład nie chce jechać na własną rękę, no bo zaraz powie, że z dziećmi to jest większy problem, że jednak lubi mieć wszystko załatwione, że leci, odbierają go, wsadzą go do hotelu i on sobie tydzień spędzi w hotelu. No ale wielu ludzi powinno zdecydowanie podróżować na własną rękę. Często w internecie podróżnicy albo po prostu turyści zwykli, którzy jadą raz w roku na wakacje, nagrywają telefonem jakieś znane miejsca, piękne miejsca. I czasami mamy takie miejsce pokazane w tym pięknym świetle, że zobacz, jaki tu jest widok i potem
jak tak naprawdę tam było. No, gdzie jest Instagram i rzeczywistość. rzeczywistość dokładnie i ogromna kolejka. Czy masz takie miejsce z tych 141 krajów na dzisiaj, jak siedzimy, pewnie jak będziecie to oglądać, to już będzie więcej, bo Piotr zaraz nie usiedzi na miejscu i poleci do kolejnego kraju. Czy było jakieś miejsce, które cię po prostu mega rozczarowało? Dobre pytanie. Powiem może tak. Pod względem podróżniczym, właśnie pod tym, co mówisz, że ktoś wstawia, jak to powinno być, a jak wygląda naprawdę, że tłumy ludzi, to dla mnie najlepszym okresem do podróżowania był COVID. I to wiem, że wiele osobom się to nie spodoba, ale dla mnie tak było. Ja podróżowałem całe te 2 lata, jak się od tylko zaczęło. To na początku byłem pierwsze miesiące w Tajlandii, ale później ruszyłem w podróż. Podróżowałem po Europie, po Ameryce Południowej, byłem w Afryce. Wiele krajów po prostu zwiedziłem, gdzie mówili, że się nie da podróżować, a i tak podróżowałem. I tam właśnie pod tym względem, wszędzie gdzie jechałem do jakichś atrakcji turystycznych, nikogo nie było. Przyjeżdżałem i naprawdę tak jak powinno być, że jesteś w jakimś pięknym miejscu, nie ma nikogo dookoła, obracam dalej tą kamerę i dalej nie ma nikogo, wiesz. I to było naprawdę świetne. Nawet w takiej Tajlandii, na Maya Bay, na tej pięknej plaży, co tam są tysiące turystów codziennie, wiesz, no nie idzie zdjęcia zrobić normalnego. Jak kiedyś tam przypłynąłem, jak się tylko to zaczęło i była nasza tylko jedna łódka. I to była naprawdę rajska plaża. Tak jak się nazywa rajską plażą, no to wtedy naprawdę była. Ale to był COVID. Ale to był COVID właśnie. Dokładnie. Wiesz, no to cały świat zamknęli i wszyscy ludzie myśleli, że nie można podróżować. No i wiem, oczywiście, no, że większość tego nie robiła, no ale zdarzyli się tacy jak ja na przykład, bardzo ich mało było i mogli z tego skorzystać. Z tych pięknych miejsc, gdzie nie było nikogo. A czy to nie jest też często tak, że po prostu jest wygodniej polecieć i pojechać tam, gdzie się widzi to na Instagramie, bo wszyscy mówią, że w tym miejscu, nie wiem, załóżmy Tajlandia, tylko jest Phuket i koniec, nie ma nic innego, a często, czy ty lepiej wiesz, bo znasz całą Tajlandię, wystarczy często polecieć na inną wyspę, która jest mniej turystyczna i Tak, już no. zobaczyć coś innego, już będzie mniej... Wiesz, Phuket jest najbardziej turystyczną wyspą w całej Tajlandii, jest najdroższą wyspą. Każda inna jest mniejsza i bardziej... Phuket nie jest w ogóle rajską wyspą. Przynajmniej ja to od razu mówię szczerze. Komercja, tak. Phuket jest komercyjny, ale do życia jest najlepsze, ponieważ na Phuket masz wszystko. Phuket to jest wyspa, ale jest tak jakby miastem, że co nie potrzebujesz, to tam dostaniesz i do życia, i po prostu, wiesz, interesy jakieś, i piękne plaże, i góry, no masz wszystko. Każda inna wyspa, te wszystkie mniejsze są dużo bardziej rajskie, ale dla kogoś najłatwiej jest właśnie polecieć po najłatwiejszej linii oporu, bo biuro podróży organizuje wyjazd na Phuket, no to dobra, lecimy na Phuket, już nie myślimy, że jest dużo piękniejszych miejsc dookoła. I moim zdaniem wiele osób powinno po prostu sobie przylatywać. Phuket jest najlepszą bazą wypadową i to też podkreślę, bo z Phuket są najlepsze wypady na wszystkie te inne wyspy. No ale dziwi mnie, jak na przykład ktoś przyjedzie, idzie na taki Patong, 2 tygodnie wakacji spędzi na Patong, czyli to jest, wiesz, najbardziej imprezowa, ale najbrzydsza plaża chyba na całym Phuket. I ktoś później wyjeżdża i mówi, nie, to Tajlandia jest brzydka. Po tym, że nie widział nic innego oprócz tego Patong, które nigdy nie śpi, jest zasyfiałe i brzydkie plaże tam są. Także wiesz, no wystarczy trochę ruszyć głową, spróbować coś więcej, chcieć zobaczyć, no i można to zrobić, no. To może od razu podrzucę temat, który będzie dla większości widzów dużo łatwiejszy i prostszy, ponieważ Polska jest piękna i w Polsce mamy tysiące miejsc, które są naprawdę świetne, fajne i nieznane. I co mnie też ciekawi często, dlaczego w każdy długi weekend, w majówkę, długi weekend czerwcowy i święta i tak dalej, gdzie jedzie pół Polski? Do Zakopanego. Na te Krupówki, na ten Kasprowy. No okej, super, są to piękne miejsca, no ale można zawsze pojechać w inny weekend, albo w tygodniu jeszcze będzie super. A zawsze pół Polski jedzie i korkuje się tam w tym. Tak, no. A jest tysiące naprawdę małych miejscowości, miast, tak naprawdę po całej Polsce, gdzie są piękne miejsca, piękne rejony i nie ma turystów. To jest Ja w tym roku właśnie z takich ciekawych regionów, jakie znalazłem w Polsce, to jest Podlasie. Przecież tam naprawdę jest tyle pięknych miejsc i to są takie wszystko takie małe wsie, takie spokojne, ale wiesz, i tam turyści nie jeżdżą. I to jest piękne właśnie, że jest cisza, spokój, wiesz, krówki się pasą, ładne pola i tak dalej. I to jest świetne, ale w Polsce jest naprawdę bardzo dużo fajnych miejsc do zobaczenia. Wiele osób na przykład też, ja sam powiem, że wielu nie widziałem. Ja w tamtym roku dopiero byłem, 2 lata temu, pierwszy raz byłem dopiero na Mazurach, gdzie wiesz, no widziałem większość świata już, a ja na Mazurach nie byłem. No i dlatego teraz co roku jak przylatuję, zawsze staram się jakieś to nowe miejsce sobie dołożyć na tej mapie Polski i zachwycony jestem. Naprawdę jest dużo znakomitych miejsc, które naprawdę warto zobaczyć i dlatego też moim zdaniem dużo zagranicznych turystów przyjeżdża do Polski, no bo to wszystko coraz bardziej się otwiera, pokazuje i warto przyjeżdżać. No. To się zgadza, bo faktycznie my jako Polacy, jak się otwarły te granice, jak te bilety
stały się tańsze, jak się pojawiły w Polsce tanie linie lotnicze, no bo kiedyś tego też nie było przecież kilkanaście lat temu i zupełnie inaczej kosztowały bilety. Polacy ruszyli, jeszcze nie zwiedzili swoich wszystkich województw, jeszcze nie byli właśnie tak jak już na Mazurach, czy na Podlasiu, czy w Bieszczadach choćby pięknych, ale już latali po całym świecie, można powiedzieć zaliczali, odhaczali te wszystkie państwa, mówili, byłem w 20, ale czy byłeś kiedyś na Podlasiu, czy byłeś na Kujawach, czy byłeś tu? No nie, jak nie wiem gdzie to jest, więc to jest akurat prawda. Adam też bardzo lubi po polskich miejscowościach Nietypowych. nietypowych miejscach i nagrywać i też to na jego Instagramie możecie znaleźć. Ja chciałem zapytać pytanie trochę inne, ale też myślę, że pasujące i do ciebie, i do Polaków o przedsiębiorczość, bo pochodzisz z Bielska, miasta milionerów, gdzie jest... O, to nawet tak, nie wiedziałem. no to taka informacja ode mnie, gdzie jest pół tysiąca milionerów w Bielsku Białej, to jest miasto przedsiębiorców. W Polsce też przedsiębiorczość masz i świetnie. I teraz chciałem zapytać, gdzie ty widziałeś z tych wszystkich krajów ludzi, którzy taką mają trochę żyłkę do biznesu, Dubaj. jak Polacy, ale okej. Nie. Dubaj jedyne miejsce? Nie, czy... wiesz co, z tymi milionerami fajnie powiedziałeś, ale wydaje mi się, że w tych czasach, które mamy teraz, to milion to już wcale nie jest tak dużo jak 10 lat temu na przykład. Oczywiście, że tak. Bo ja ostatnio w ogóle, teraz jak przyjechałem, usłyszałem w radiu, że na przykład minimalna płaca w Polsce teraz to jest chyba 28 zł na godzinę. A jak ja sobie przypomnę czas, jak ja mieszkałem w Polsce, na przykład moja dziewczyna za 5 zł pracowała w solarium, no to wiesz, to jest 6 razy więcej, także teraz, wiadomo, jak się ma milion... Mieszkanie w Krakowie kosztuje milion. No to właśnie, najprostsze. no właśnie, dlatego moim zdaniem teraz ten milion to wcale nie jest taki milion jak parę lat temu. To, że żyje tam tylu milionerów, to nie jest jakimś... Fajnie, że są, ale to już moim zdaniem nie jest aż tak ogromny sukces, jak na przykład jak ktoś był 20 lat temu milionerem. Oczywiście, że tak. Bo wtedy jak ktoś był milionerem, wow. No ale teraz wiesz, byle jakie mieszkanie musisz kupić, już jesteś milionerem. No, Tak, no bo tak jest, no. Ale tak co do twojego pytania, to gdzie tacy ludzie byli? Wiesz, na przykład, no to też tak teraz powiem, no, w Singapurze na przykład. W Singapurze mieszka bardzo, bardzo dużo bogatych ludzi. To jest w ogóle bardzo bogaty kraj, ale nawet jak pójdziesz w takim Bangkoku, no wiadomo, Bangkok dla wielu osób wydaje się Tajlandia, że jakiś nie jest za bogaty kraj, ale w Bangkoku to tam naprawdę zobaczysz masę bogatych ludzi, piękne samochody, wielkie korporacje. Wieżowce. Tyle, ile jest wieżowców w Bangkoku, to nie ma takiego ani jednego miasta w Europie całej. Dlatego zawsze myślę, że jak ktoś mi mówił Tajlandia, trzeci świat. Ja mówię, no to dobra, to pojedź do Bangkoku i zobacz ten trzeci świat. Wiesz, masz nad ulicą, wiesz, metro, wiesz, no, te lotniska ogromne, komunikacja, wszystko to jest tam dobrze zrobione i właśnie to jest całe miasto wieżowców. Tam tyle milionów ludzi mieszka, że bardzo jest to rozwinięte i ludzie właśnie robią tam interesy i to bardzo dużo jest tych takich bardzo bogatych, rozwiniętych firm, które no, na pewno mają dużo pieniędzy, ale no to Dubaj, no to na pewno, to trzeba powiedzieć. A tak to, ja to tak nie wchodzę w takie sprawy ekonomiczne bardzo, jak gdzieś jadę, podróżuję, bo ja wiem, że dużo ludzi nie lubi rozmawiać o pieniądzach. I wiesz, jakbyś gdzieś pojechał i by pytywał, kto tu jest milionerem albo coś, to już by cię mogli źle odebrać. Że ty już za dużo pytań zadajesz. Okej. Także trochę ciężko mi na takie pytanie odpowiedzieć. A wróciłbym jeszcze do tych właśnie standardowych czasów na All Inclusive, bo to są właśnie dwie drogi. Bo to jest według mnie ciekawy dosyć temat i dużo ludzi się z tym zmaga. I oczywiście też, no powiedzmy sobie, jeśli ktoś ma chęć pojechać na All Inclusive, nie ma żadnego problemu i to jest super w ogóle pojechać, bo często są też na przykład oferty last minute, gdzie bardzo tanio można pojechać, lecisz sobie na tydzień do tego Egiptu, kompletnie nic nie robisz i jeśli to ci wystarcza, to jest super, świetnie. Ale tu jest właśnie teraz ta opcja dla ludzi, którzy chcieliby gdzieś jechać, ale nie znają możliwości, a myślą, że wszystko jest takie drogie, bo przecież to są ogromne, nie wiem, Tajlandia to na pewno 20 000, Malediwy to tam sami celebryci jeżdżą, czy Zanzibar. I właśnie też dochodzimy do tych momentów, gdzie właśnie tutaj ludzie, Polacy jeżdżą i skąd się bierze to, że jedni podróżują, a drudzy chcieliby, ale no dalej. Wiesz co, ja spotykałem wielu właśnie Polaków podróżujących na świecie i też z wieloma rozmawiałem, to niektórzy mi mówili, że oni jak spędzają cały rok w biurze, od rana do wieczora tylko pracują, albo w fabryce, albo gdziekolwiek indziej, no to jak on sobie poleci do Egiptu i poleży 2 tygodnie nad basenem w hotelu, to dla niego to jest spełnienie marzenia po prostu, bo on wreszcie może nic nie robić. Nie każdy ma tak, że pracuje cały rok i później jeszcze kolejne 2 czy 3 tygodnie urlopu chce spędzić i codziennie się przemieszczać i być w innym miejscu, bo to jest zupełnie inaczej. Wiesz, dla mnie to jest praca moja. Zresztą ja mam takie, wiesz, ja nie potrafię w jednym miejscu siedzieć. Ja sobie nie wyobrażam wakacji, że siedzę tydzień w hotelu zamknięty nad basenem, bo dla mnie to by była kara, a nie wakacje po prostu. No i ludzie też,
nie są tego świadomi, że teraz, znaczy dobra, no większość jest może świadoma, a może nie chce tego robić, albo ktoś podróżuje z rodziną i też się boi tego robić. Ale wiesz, mamy tyle fajnych aplikacji, tyle różnych stron na Facebooku i tak dalej, podróżniczych, że naprawdę możesz dużo taniej znaleźć wszystko na własną rękę niż przez biuro podróży. No ale z drugiej strony to biuro podróży da ci tą, wiesz, tą wolność, że masz wszystko cyk ułożone i się niczym nie martwisz. A dużo ludzi się stresuje takimi rzeczami. Na przykład jak ma znaleźć sam bilet, ma sam znaleźć hotel, bo co będzie jak doleci na miejsce i tego hotelu nie będzie, albo będzie w jakiejś złej dzielnicy, albo coś. No i może to też dlatego ich tak blokuje. Ja przeskoczę do innego tematu. Adam pyta bardziej o podróżnicze, więc ja się znowu przyczepię tych tematów bardziej gospodarczych albo bardziej finansowych. Temat kryptowalut na pewno ci znany, więc... Straciłem dużo pieniędzy. A w którym kraju, bo my jako Polska jesteśmy bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o adopcję kryptowalut, z informacji od Kamila Jarząbka, Fila Koniecznego, czy pana paragrafa Wojtka Gruszki zresztą, którzy są właścicielami firmy, która jest wyceniana na $1 miliard jako unicorn i to sami Polacy stworzyli, GameSwift. No i oni stwierdzili, że my jesteśmy czwartym państwem na świecie, jeśli chodzi o adopcję, o edukację społeczeństwa w kwestii kryptowalut. Jak ty na świecie to widziałeś? Czy te faktycznie kryptowaluty, możliwość płacenia kryptowalutami w miejscach różnych jest widoczna? Bo ja będąc na przykład na Cyprze Północnym mogłem samochód kupić za bitcoina i taka informacja tam się pojawiła i faktycznie normalnie były informacje na szybach salonów samochodowych. Wiesz co, w paru krajach widziałem, ale teraz nie powiem dokładnie w których. Ale na pewno widziałem, że wiesz, było normalnie, że tu zapłacisz bitcoinem na przykład. Wiem, że no w Polsce się to jeszcze nie pojawia na restauracjach, tu zapłacisz bitcoinem, wiesz. Oczywiście możesz kupić, zapłacić kartą, jak sobie z giełdy Binance czy z innej taką kartę wyrobisz, możesz zapłacić, ale nie ma takich, wiesz, takich reklam na szybach wprost, więc dlatego pytam, jak to wygląda tam. Kurczę, nie powiem ci teraz, w których krajach. Widziałem na pewno to, ale bardzo mało na razie jeszcze jest. Moim zdaniem to jest cały czas rynek, który po prostu się rozwija i tak dalej, coraz bardziej będzie tą świadomość ludzi poszerzał, ale ja na ten temat się nie wypowiem dobrze, bo straciłem pieniądze akurat. Także... Na czym straciłeś, pamiętasz? Jeszcze? Kurczę, kupiłem jakieś te takie mniejsze te kryptowaluty. W ogóle najlepsze jest to. Kiedyś miałem 2 bitcoiny. No okej, gdzie się podziały? Temat rzeka. Miałem 2 bitcoiny, które kupiłem za $3000. Znaczy jeden kosztował $3000. Mówię, dobra, $6,000. Wjechałem do Tajlandii wtedy. I po roku one chyba skoczyły na 6,5. Mówię, kurde, super, sprzedaję. Mam $13,000. Rok później były po 65. To mógłbym sobie do tego tylko 0 jeszcze dopisać. Mówię, no nie. No i to był taki dla mnie, no ale wiadomo, nie wiedziałem, no nie mogłem tego przewidzieć. Wtedy to jeszcze nie było tak powszechne jak teraz, że lepiej to jednak trzymać, bo to i tak spada, rośnie, ale zawsze jednak jak rośnie, no to rośnie już troszkę więcej do tej góry. I mam kolegów, którzy obracają krypto i to tak naprawdę porządnie, którzy też gdzieś kiedyś przypadkowo dostali, no i im się akurat udało, bo dostali je w bardzo małych pieniądzach, poczekali i zarobili dużo pieniędzy na tym. No ale dla mnie to jest, nie wiem, ja lubię pieniądze, które widzę i nie lubię, i na przykład pokupowałem te takie mniejsze waluty, fajnie mi to urosło do góry, no i nie sprzedałem w dobrym momencie i później na przykład straciłem wszystko i to są jednak takie pieniądze, że są, ale zaraz może ich nie być, także to jest temat nie dla mnie, ja lubię mieć pieniądze, które widzę, które mogę sobie wsadzić do kieszeni, a niektóre są po prostu cyferkami, wiesz, na telefonie. Nie od dziś wiadomo, że nie liczy się wyłącznie to, co spożywamy, ale też kiedy i w jaki sposób jemy, co poza żywnością dostarczamy swojemu ciału w formie aktywności fizycznej, odpoczynku, sposobu oddychania, reagowania na stres i jego redukcji. Każdy wysiłek i trud pracy z własnym organizmem zaprocentuje lepszym jego funkcjonowaniem, dlatego wdrażanie dobrych nawyków zdecydowanie jest grą wartą świeczki. Jak myślisz, kto jest autorem słów, które właśnie przeczytałem? Możesz to bardzo łatwo sprawdzić, czytając poradnik zdrowia albo wpadając na nasz kanał na YouTubie i oglądając jeden z odcinków o zdrowiu. A tak jeszcze w tych w wielu krajach, czy to azjatyckich, może nawet afrykańskich, czy albo w Ameryce, spotykałeś pewnie Polaków i to wielu, którzy albo tam mieszkali na stałe, albo nawet na jakiś czas. A
czy możesz powiedzieć właśnie, dlaczego mieszkali akurat w tych krajach? Czy to było przypadkiem, czy po prostu Polacy znajdują na całym świecie po prostu super miejsca do życia i tam się lokują? Wiesz co? Powiem ci, że Polaka to można spotkać wszędzie. Totalnie w każdym miejscu na świecie, gdzie jesteś, to ktoś się do mnie odezwie, o siema, jestem z Polski. Nawet byłem w Somalii, Telefon, o cześć, z Polski jestem, co ty tu robisz w Mogadiszu? I to akurat był człowiek, który był tam jakimś najemnikiem, on był ochroniarzem kogoś tam z jakichś ambasad. No ale był Polakiem, wiesz, no w miejscu, gdzie już nie pomyślał, że spotkasz Polaka, a jednak go mogłeś spotkać. Ale wiesz, teraz mamy też fajnie, bo można pracować w każdym miejscu na świecie. Jeżeli pracujesz online, jesteś nomadem komputerowym, to możesz wszędzie pracować. I dużo osób właśnie, które jest świadoma tego, jak można sobie fajnie żyć w Azji, na przykład takiej Tajlandii, to wiesz, zarabia sobie pieniądze tutaj lub w innym europejskim kraju lub nie wiem, w Stanach, gdziekolwiek, zarabia tu duże pieniądze i żyje sobie w takiej Tajlandii, gdzie jakość życia tego, co płacisz, a jak żyjesz, jest naprawdę bardzo wysoka. No i ludzie zdecydowanie wolą wydawać mniej, a dobrze żyć. No i wiesz, no tam pogoda ładna cały rok, ludzie uśmiechnięci, fajnie się żyje, no. Ja jeszcze w Tajlandii nie byłem, ale coraz bardziej mnie, polecam bardzo. bardziej mnie przekonujesz. Wspomniałeś, że krypto nie do końca, że wolisz mieć cash w kieszeni. Widzę, Tak że tam faktycznie napakowana jakaś rolada jest. To zapytam o inny rodzaj aktywów inwestycyjnych, bo wspomniałeś, że kupiliście dom w Tajlandii, że z bratem macie firmę nieruchomościową i chyba też deweloperską, jak dobrze zrozumiałem. I mieszkasz w Polsce, jak przyjeżdżasz, więc widzisz, jakie są ceny nieruchomości, a jeśli nie wiesz, to zaraz ci powiemy, ale generalnie tanio nie jest. 10 000 złotych za metr nikogo już nie dziwi, nawet w tych tanich miastach, niestety. Oczywiście można kupić coś w okazyjnej cenie taniej, no ale to jest rynek wtórny do remontu najczęściej. Więc dzisiaj mieszkanie za 700 000 w Krakowie to jest, można powiedzieć... Kawalerka. Dokładnie, to jest jakaś kawalerka. No to ja za tyle kupiłem dom z basenem. No właśnie. Znaczy i po remoncie oczywiście. No. Więc właśnie chciałem zapytać, jakie są ceny nieruchomości innych, skoro ty kupujesz dom z basenem za 700 000 złotych, tak? Znaczy wiesz, to akurat z tym domem to mi się udało, bo ja go kupiłem za 450 do remontu, plus jeszcze tam ponad 200 wsadziłem w remont. Całkiem ładnie wyszło. To było tanio, ale ogólnie nieruchomości na Phuket są drogie. W porównaniu do Polski, to tu sobie kupisz mieszkanie, czy zależy też jakie miasto, ale myślę, że mieszkanie w takim Krakowie albo Warszawie będzie kosztowało tyle, co dom z basenem w Tajlandii. Wiesz, na takim Phuket, gdzie Phuket jest najdroższą wyspą pod względem nieruchomości, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża i tam inwestuje w to. Szczególnie teraz, odkąd się zaczęła wojna na Ukrainie, to bardzo dużo Rosjan, którzy, wiesz, ludzie mówią, a wyspa rosyjska. Ja mówię, ale ci Rosjanie też uciekli przed tą wojną, wiesz, oni się też na to nie zgadzają. Zresztą nie każdy jest winny tego, co się dzieje. I oni na przykład trochę ten rynek nieruchomości zniszczyli na Phuket, bo ceny bardzo zawyżyli i wszystko poszło totalnie do góry, bo w tamtym roku 60% sprzedanych nieruchomości to była dla Rosjan właśnie. Oni wszystko totalnie wykupywali. I ja na przykład zacząłem tam inwestować w te nieruchomości, kupiłem dom, kupiłem teraz mieszkanie i sobie powiedziałem, że będę starał się co jakiś czas kupować coraz więcej tych nieruchomości, żeby w to inwestować. I też je sprzedajemy, no bo jednak jest to. Powiem ci szczerze tak, że my na razie wszystko, co mieliśmy w agencji naszej sprzedane, to wszystko Polakom sprzedaliśmy. Coraz więcej Polaków chce inwestować za granicą, znaczy w takiej Tajlandii, bo nie dość, że mają fajną bazę wypadową, że mogą sobie na parę miesięcy pojechać co roku, to poza tym my się jeszcze zajmujemy tymi mieszkaniami czy domami. Zarządzaniem, tak? I zarządzamy. Wynajmujemy po prostu na czas, jeśli ich tam nie ma, my to wynajmujemy. I ludzie sobie tak inwestują. I teraz powiem coś takiego jeszcze takiego ciekawego. To też się wielu może nie spodobać, ale w Tajlandii nikt nie pyta, skąd masz pieniądze. Także dużo osób, które po prostu chcą sobie zainwestować, ale niekoniecznie ktoś chce zapytać, skąd miałeś te pieniądze, na przykład z krypto lub z czegokolwiek, no to Tajlandii wysyłasz tam i oni się cieszą, że ty te pieniądze inwestujesz. A jak je zarobiłeś, czy to były kryptowaluty, czy cokolwiek innego, no to nie pyta. Ale z tym samym się spotkałem właśnie na Cyprze Północnym, wspominałem już dzisiaj, gdzie po pierwsze było wielu Rosjan, ale nie tylko, bo przyjeżdżało wielu Brytyjczyków, wielu Niemców, Francuzów i ludzi z całego świata, którzy dosłownie, bo to mi mówił ten gość z Hotelu 1, powiedział, że po prostu widział pieniądze w dużych ilościach w reklamówkach, które były wyciągane z samochodów i mówi, wielu ludzi po prostu powiedziało wprost, że z krypto, że oni nie chcą w swoich miejscowościach, w swoich państwach, jak przychodzą do banku, to jest wprost informacja, proszę na kartce, skąd ma pan pieniądze i się podpisać, wpisać datę. I w Polsce już też się to dzieje. Widziałem nawet bankomaty, gdzie że chcesz wpłacać pieniądze i pojawia ci się najpierw ekran, skąd masz pieniądze, z jakiego źródła. Oczywiście można to po prostu napisać, że to jest z pracy czy z etatu, ale takie pytanie nigdy wcześniej się nie pojawiało. W Tajlandii ogólnie jak chcesz kupić tą nieruchomość,
to te pieniądze musisz wysłać z zagranicy. Oni muszą zobaczyć, że to było wysłane na twoje konto, ale z zagranicy. Okej. Nie możesz sobie przywieźć, wiesz, $1 milion W w walizce. reklamówce i dać komuś nas. Chociaż wydaje mi się, że to też by pewnie gdzieś przeszło, bo też słyszałem, że sprzedają nieruchomości tak, że ktoś płaci na przykład jakąś małą kwotę, zapłaci tą gotówką, żeby było jednak w tym banku, że a resztę w kryptowalutach na przykład też dają. Ale jednak jest ta większa wolność taka, wiesz, no. Wyślesz sobie 500 000 na dom i dobra, fajnie, że wysłałeś, jesteś z zagranicy, pewnie masz te pieniądze, stać cię i nikt cię nie zapyta, wiesz, skąd miałeś. A do tych krypto to już coraz więcej krajów też, wiesz, jednak czy zapłaciłeś podatek od tego krypto, czy coś. W Tajlandii do pewnego czasu nie było w ogóle podatku od krypto. Teraz słyszałem, że chyba albo już wprowadzili, albo dopiero mają wprowadzić, ale wcześniej, no to wiesz, no, zarobiłeś, co zarobiłeś, twoja sprawa, no. Wszystko się powolutku, tam można powiedzieć, organizuje. Największe przecież fundusze inwestycyjne, które inwestują pieniądze emerytalne, na przykład Amerykanów, czy ludzi z całego świata, już są w Bitcoinie, już kupują. Tego nie było. Pojawiły się ETF-y i można faktycznie kupować sobie bitcoina, mając konto w banku i nie zakładając konta na giełdach, nie znając się na tym, tylko powiedzieć, ok, inwestujcie tam za mnie, weźcie sobie z tego procent, prowizję. Ja się nie znam, ale podobno ten rynek rośnie. To już jest możliwe od kilku miesięcy na całym świecie, także rynek się bardzo rozwija. To jeszcze pytanie, zaraz oddam głos Adamowi, to jeszcze pytanie a propos nieruchomości ostatnie, to ile minimum trzeba mieć, żeby u ciebie w twojej agencji kupić jakąś najtańsza nieruchomość, ile obecnie Kurczę, kosztuje? minimum to jest ciężko powiedzieć, ale no tak jak ci mówię, no przez ostatnie 2 lata wzrosły te ceny na Pocket. No ale powiedzieć 1 200 000 kosztuje dom, przykładowo, czy 1 500 000 już dzisiaj może, ale ile kosztuje, są tam mieszkania w ogóle, czy same domy? tak, wiesz, z mieszkaniami jest tak, że możesz kupić całkowicie na własność, bo z domami to jest tak, że jednak ziemi nie możesz kupić na własność, musisz ją dzierżawić, Okej. ale tak samo jest w Londynie na przykład, wiesz, to nie jest żadne takie coś strasznego, że dzierżawisz ziemię. Ja mam na przykład kupiony dom, który jest moim domem, ale na ziemi, którą dzierżawię. Na jaki czas? Mam 30, czyli na 90 lat mam wydzierżawioną tą ziemię. Ja to i tak, wiesz, za parę lat jak sprzedam, bo i tak będę chciał coś innego sobie gdzieś kupić. Coś większego, z ładniejszym widokiem na przykład. Dlatego dla mnie ten dom to była inwestycja po prostu zarobkowa. Bo wiedziałem, że go kupuję w świetnej cenie, żeby sprzedać go później drożej. Ale jeśli chcesz znaleźć jakieś mieszkanie, no to nie wiem, przypuśćmy 300 000, to już możesz kupić w jakimś ładnym nowym kondo, które po prostu ktoś, wiesz, gdzieś buduje. Ja na przykład ostatnio, ale to byłem naprawdę w dobrym miejscu, no to $500 000 trzeba było zapłacić za mieszkanie. Ale myślę, że to, wiesz, jak sobie porównasz ceny w Polsce i ceny tam, no to jednak dalej tam taniej kupisz, no. No chyba, że gdzieś w Polsce, wiesz, w jakimś malutkim miasteczku albo gdzieś na wsi, no to wiadomo, że kupisz taniej. Oczywiście. Ale jeśli byś patrzył w tych takich miastach większych, no to zdecydowanie jeszcze taniej kupisz tam. I to podkreślam to, że Phuket jest najdroższy. Na innych wyspach kupisz dużo taniej. I w Bangkoku na przykład też kupisz taniej. A ja bym teraz poruszył też ten temat przedsiębiorczości, ale bardziej jeśli chodzi o kompleks polskości. Bo wydaje mi się, że mamy coś takiego, że często nie wierzymy, no przez też naszą bujną historię, niestety, że Polacy są gorsi i tak mamy jakby z pokolenia na pokolenie przekazywane, że wszystkie inne kraje są lepsze, sąsiedzi nasi zachodni są lepsi i tak dalej. A jednak ja przynajmniej osobiście spotkałem wielu też Polaków w podróżach, też na różnych właściwie kontynentach, w różnych krajach. I jednak wydaje mi się, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Nasz angielski, który mamy teraz w szkołach, na studiach, jest jednym z najlepszych. Tak naprawdę Polacy bardzo dobrze mówią po angielsku w porównaniu z wieloma innymi krajami. Są bardzo zaradni, właściwie tak jak mówię, przedsiębiorcze. Robią biznesy po całym świecie tak naprawdę. Radzą sobie dużo lepiej nawet niż inne nacje. I czy ty się też z tym spotkałeś? Znaczy ja ogólnie jak podróżuję, jak gdziekolwiek mówiłem, że jestem z Polski, no to bardzo lubią Polaków na świecie. Bardzo. Nigdzie się nie no dobra, raz się spotkałem. W Afganistanie. W Afganistanie jak powiedziałem, że z Polski, to każdy, i to w paru miejscach mi to zdarzyło. Skąd jesteś? Z Polski. A, to wy nie chcecie uchodźców u siebie. Wiem, to wy jesteście jedynym krajem w Europie, gdzie nie możemy przyjechać, wiecie, tak agresywnie. Mówię, spoko, ja to jestem turystą, tylko wiesz, mnie tam sprawy polityczne w ogóle nie interesują. No to było jeden takie. Ale tak to wszędzie, gdzie nie pojadę, po pierwsze od razu jest, Lewandowski, no to wiadomo, to zna każdy. Mimo tego, że nawet większość na świecie pewnie nie wie, jak on wygląda, ale znają, wiesz, Polska, to oni wiedzą Lewandowski. Ale ogólnie myślę, że Polacy, tak jak mówisz, są bardzo zaradni, bardzo są dobrze postrzegani na świecie, pracowici i moim zdaniem raczej wszystko na plus jest, no. To takie coś chyba, że jak ktoś kiedyś... Taka mentalność, że jak ktoś myślał, że kiedyś jak tak przyjedzie do Polski, to go pewnie na pewno okradną, pobiją i tak dalej, to moim zdaniem tego już nie ma w ogóle. Bo dużo się zmieniło i na pewno na plus. I Polacy są na pewno dobrze odbierani. Ja mam jeszcze jedno pytanie na pewno, które chcieliśmy zadać.
I to jest twoja historia, która gdzieś tam się ciągnie. Mówisz, że chcesz z tym skończyć, czyli Fame MMA. czyli Znaczy w Fejmie też nie jestem, w Cloudzie jestem teraz. ale okej, gdzieś tam Freak jesteś... fighty. Freak fighty, okej. Ja się nie znam, więc mogłem się gdzieś tam zagmatwać, pomylić, ale generalnie tak. My promujemy, chcielibyśmy tak, żeby młode pokolenie oglądało treści dobrej jakości. Mnie to boli, jak widzę faktycznie, że jest jakaś konferencja prasowa i ci ludzie się tam obrażają i skaczą sobie do gardeł. I nawet bym powiedział, jako sportowiec, że tam nie ma sportu dla mnie. Tam nie ma sportu, tam jest jakiś taki właśnie hejt, atak słowny. I nie wiem, ale podejrzewam, że to nawet jest scenariusz, żeby tak było, bo właśnie oglądalność i tak dalej. I zastanawiam się, no bo ogromna ilość młodych ludzi to ogląda. Jak ty dzisiaj z perspektywy czasu chłopaka, który pojechał w świat, zobaczył, może nawet trochę zmądrzał w kwestii tego, że kurczę, może błąd zrobiłem, może to nie było dobre, bo sportowcem jesteś, lubisz się sportowo bić na ringu i faktycznie się sprawdzić, to jest inna kwestia. No ale czy tam nie było trochę patologii i dalej nie jest i faktycznie to na tej patologii się nie rozwija? Nie no, patologii to tam jest bardzo dużo. Wiesz, ja poznałem też tam fajnych, normalnych chłopaków, którzy też w jakimś sensie, tak jak ja, byli sportowcami. Dlatego ja tam nie pasowałem, moim zdaniem, bo ja nie robiłem tych rzeczy, które się sprzedawały, które najbardziej na co ludzie liczyli, tylko ja sobie siedziałem spokojnie, po prostu, wiesz, szedłem, walczyłem też z innymi sportowcami, to nie bardzo nam każdemu odpowiadało. Ja w ogóle wszedłem do tych freak fightów, też żeby promować właśnie te podróże, żeby ludziom dać co innego niż to tylko wyzywanie się. I zauważyłem po prostu, nie wiem kiedy miałem pierwszą walkę, 3 lata temu albo jakoś koło tego, przypuśćmy 3 lata temu. Ja zauważyłem, że te freak fighty mi nie dają nic na moim kanale, że jednak tej młodzieży nie interesują te podróże, nie interesuje pokazywanie świata i wiedziałem, że tam nic nie wniosę. I to po prostu po tych obserwujących i tak dalej mi nic nie dawało, a raczej jeszcze w złą stronę to szło, że moi widzowie, którzy naprawdę w moim kanale są od dawna lub przyszli i oni mnie widzą tam, to zaczynają mnie jednak źle odbierać. Bo oni widzą na kanale jedno, a tam ja siedzę przy stole z ludźmi, którzy, wiesz, biją się, krzyczą po sobie, wyzywają od najgorszych. I to było naprawdę na pewno minusem dla mnie. Czy żałuję? Nie wiem, ja mało czego żałuję w życiu. Na pewno to było fajne, że mogłem zobaczyć, jak to tam wygląda. Czy jeszcze wrócę? Nie wiem. Też nie chcę mówić, że na pewno nie wrócę, no bo wiesz, jak się pojawi nagle świetna oferta na nie wiadomo jakie duże pieniądze z kimś, kto też jest sportowcem, żeby iść zawalczyć. Wiesz, ja trenuję od wielu, wielu lat. Ja zawsze się biłem za darmo lub sam jeszcze musiałem za to płacić. Bo jak chciałem gdzieś walczyć, na przykład na Mistrzostwa Świata pojechałem amatorskie, to musiałem zapłacić, żeby w nich wystąpić. Akurat fajnie wtedy, bo wygrałem, no to zdobyłem pas amatorskiego mistrza świata w MMA, to było świetne. Jak walczyłem w Tajlandii z Tajami, którzy mieli, wiesz, 100 walk, 150 czy ileś, dostawałem za walkę $100. Czyli nie dostawałem nic, a po walce porościnany, poobijany, wiesz, no to jest nic. I nagle ktoś przychodzi z freak fightów, kładzie worek pieniędzy, za tyle, czy się będziesz bił też z innym sportowcem, to ciężko jest odmówić tak naprawdę. Ale teraz przy moich podróżach, przy tym, jakie mi się nowe projekty pojawiają i tak dalej, mało mi się to opłaca. Nie chciałbym bardziej szargać tego jakiegoś dobrego imienia mojego, które mam z tymi podróżami związanego. No, także nie mogę odpowiedzieć, czy coś jeszcze pojawi w moim życiu, czy nie. Czas pokaże. Dalej mam aktualny kontrakt. W tym roku na pewno nie zawalczę, bo nie mogę zawalczyć, bo miałem operację nosa. A co będzie w przyszłości? Nie wiem. Zobaczymy. A może się odniosę też właśnie do tego, może właśnie w imieniu sportowców. Czy widzisz, że nawet w świecie sportu jest coś takiego, taka frustracja ludzi, którzy trenują całe życie, poświęcają się dla sportu, ledwo czasem wierzą koniec z końcem, bo jak nie są, nazwijmy to, mistrzami świata, czy mistrzami w jakichś kategoriach, no to często nie ma tam pieniędzy, a tu nagle patologiczne osoby, które wybiły się na głupotach tak naprawdę, nie ma tam żadnej wartości tak naprawdę, ale mają tylko wyświetlenia właśnie młodzieży, nagle zarabiają 20 razy tyle, 100 razy tyle 100 na razy jednej walce. 20 razy tyle to by było mało. 100 razy tyle Tak, 100 zarabiałem. razy tyle. Dobre pytanie. Tak naprawdę, wiesz, wielu sportowców mówiło nie, nigdy do freak fightów i tak dalej, a później się okazywało, jak dostawali ofertę, to zmieniali zdanie, nagle, wiesz, szli. Ilu teraz, wiesz, takich naprawdę wybitnych sportowców też idzie jednak do tych freak fightów, no bo tam są pieniądze. Nawet piłkarze. Nawet piłkarze, no wszyscy, no wiesz, Mówisz o takich kwotach, jakie tam są kwoty? Ja nawet nie śledzę tego, więc... No zależy, no ja myślę, że taki Adamek za walkę, jak ostatnio miał na przykład w Fejmie, gdzie wiesz, no kto by pomyślał, że taki Adamek pójdzie do freak fightów.
No nikt, no bo jednak to wiesz, sportowiec światowej klasy, Tak. no mistrz po prostu i tak dalej, a tu dostaje ofertę z takim Fame MMA i idzie na walkę. No ja myślę, że on, nie wiem, 1,2 miliona na pewno mógł dostać za walkę. No 1 milion to wydaje mi się, że 2 nawet. Także się nie ma co dziwić. Na przykład Włodarczyk też mówił, że nigdzie nie pójdzie i tak dalej, a teraz nagle się pojawia, że nagle znowu pewnie będzie. Wiesz, wiele osób jak całe życie coś robi, chociaż wiesz, oni mieli pieniądze z tego boksu, to jeszcze oni mieli, ale wielu sportowców, na przykład innych, którzy walczyli na jakichś profesjonalnych galach i bili się za 1000, 2 lub 5000 i nagle ktoś im rzuca kwotę, że dostanie 100 000 albo 200 000, to mało kto jest w stanie odmówić takiej kwoty. Znam ludzi, którzy odmawiali bardzo wysokich kwot, nawet wiesz, nawet sami o tym oficjalnie mówili, że ktoś nawet im kładł 1 milion na stole, żeby tylko zrobili tą walkę, oni odmawiali. No ale to jest 1%. Bo jednak jakby nie patrzeć, jak ktoś wsadza w to całe serce i ma do zarobienia nagle pieniądze, no to idzie je zarobić po prostu. Myślę, że pokazałeś tymi 2 odpowiedziami, że faktycznie nie pasowałeś do tego środowiska, o które zapytaliśmy. Tutaj się zgadzam się z Adamem, bo wspomniał mi o tym też wcześniej. To ja chciałem zapytać, powolutku zbliżając do końca, jakie ty masz ubezpieczenie, skoro ty faktycznie robisz takie rzeczy i latasz w takie miejsca, gdzie niektórzy nie wiedzą, że one istnieją, i czy faktycznie takie ubezpieczenie da się wyrobić i ile ono kosztuje? Nie, no ja to nigdzie nie zgłaszam, gdzie lecę. Ja mam ubezpieczenie na całym świecie wykupione. Na całym świecie prócz Polski. O. Tam mam całe. Znaczy mam na cały świat, ale tak naprawdę w wielu miejscach, gdzie byłem, no to ja nie zakładam, że coś mi się może stać, że będę musiał skorzystać z tego ubezpieczenia. No ale myślę, że w wielu tych krajach nawet by nie zadziałało, szczerze mówiąc. No. Myślę, że tak. Adam, jeszcze jakieś pytanie na zakończenie? Tak, a chciałem tak właśnie na zakończenie też dopytać, bo widzę też bardzo podobną historię z Grześkiem, pod tym względem, że też nazwijmy to od zera, od różnych perypetii życiowych przez lata zaczęliście działać i zaczęliście po prostu dochodzić do tego sukcesu krok po kroku. I czy były w twoim życiu, znaczy na pewno były, ale było wiele takich trudnych momentów, w których miałeś ochotę po prostu rzucić wszystko, poddać się, a jednak nie zrobiłeś tego i teraz jesteś gdzieś dalej? No wiesz co, no ja miałem 2 razy takie momenty, że straciłem na przykład wszystko i na przykład miałem tak, że jak wyjechałem do Tajlandii, to wyjeżdżałem z niczym, totalnie z niczym. Ja miałem odłożone parę tysięcy, które miałem tam, żeby przeżyć. Ja musiałem 2,5 tysiąca złotych miałem miesięcznie, żeby przeżyć w Tajlandii, gdzie tak naprawdę to jest bardzo mało, musiałem za to mieszkanie zapłacić, za paliwo, za jedzenie. Ja mimo tego, jak tanio w Tajlandii można zjeść, to ja i tak musiałem gotować w domu, żeby tylko przetrwać. Ja tam wyjechałem typowo zacząć karierę zawodową. Ale po tym, jak wyjechałem, jak zacząłem walczyć, to zobaczyłem, że nie ma szans tego tam przeżyć. No i trochę to, wiesz, mój domek z kart się rozsypał. Mówię, no kurde, no trzeba coś wymyślić. No i wtedy stwierdziłem, że spróbuję z tym YouTube'em. No i się udało tak, że ja po prostu tak bardzo tego chciałem, tak przyciągałem do siebie to, że wiesz, konsekwentnie do przodu i z niczego myślę, że osiągnąłem duży sukces, a to jeszcze nie jest sukces taki, jak ja chcę osiągnąć, bo dopiero to jest połowa drogi. Połowa drogi do 1 miliona subskrypcji, bo to Tak dzisiaj jest. słyszeliśmy. Tak Już jest. nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim odcinku, ale faktycznie, Piotr, o tym wspominałeś. No to powiedz mi, jak 1 milion subów będzie na YouTubie, no to wiemy, że będzie więcej filmów, więcej podróży, więcej krajów i być może wszystkie kraje świata zwiedzone, bo to jest twoje na pewno drugie marzenie. A biznesowo, no bo powiedziałeś, że tak jak ten stół, który ma 4 nogi, ty budujesz kilka tych nóg finansowych i to jest. Bardzo, bardzo to chwalimy, bo też w naszych programach o tym opowiadamy, żeby bezpieczeństwo finansowe było na dobrym poziomie. To gdzie ty się jeszcze widzisz poza nieruchomościami, podróżami i sportem? No bo jednak myślę, że też tam zostaniesz. Czy coś jeszcze, czy powiedziałeś o wielu projektach, powiedziałeś, że jeszcze Tak, są? no ale to właśnie, wiesz, raczej związane z tym wszystkim, co robię i co jest z moją osobą związane. Na przykład co do sportu, no to robimy obozy Muay Thai, bardzo duże, bardzo popularne już są teraz, bo co ogłaszamy jakiś obóz w Tajlandii, że organizujemy, to wiesz, tydzień, 2 mamy pełną listę, że musimy ludziom odmawiać. Dodatkowo te nieruchomości mi doszły, dodatkowo jest ten też YouTube, tam swoje jakieś rzeczy mam też z firmami współpracuję, które produkują typowo moje rzeczy związane z moją marką, także to jest kolejny jakiś zarobek. Co jeszcze takiego robię? No to jest dobrze, jak wiesz, że jest coś jeszcze, a już nie pamiętasz. wiesz, no, ja mam po prostu, kiedyś nauczyłem się tego, bo popełniłem ten błąd. Kiedyś byłem skupiony tylko na jednej rzeczy, ta rzecz mi się rozsypała i nagle straciłem wszystko. I później nauczyłem się tego, a to człowiek się uczy na błędach i ja zawsze do tego się będę przyznał, że trzeba popełnić parę błędów w życiu, szczególnie najlepiej je popełnić, jak się jest młodym, bo później masz szansę naprawić i sobie zbudować coś dużego.
I ja naprawdę w ciągu 5 ostatnich lat, odkąd założyłem kanał, to zauważyłem, jak też przez te podróże, może przez to wszystko, co jest razem z tym związane, zauważyłem, że człowiek inaczej myśli. I wiesz, i fajnie mieć tu trochę, tu trochę, tu trochę i później się to wszystko fajnie buduje w jedną dużą całość i można sobie spokojnie żyć i nie musisz się przejmować. I teraz na przykład, wiesz, moją pracą są podróże, czyli robię coś, co i tak robiłem, coś, co kochałem i nie miałem z tego wcześniej pieniędzy. Teraz już na tym zarabiam. Mieszkałem w Tajlandii, zawsze przyjeżdżałem tam trenować, no to teraz robię te obozy Muay Thai, też na tym zarabiam. Plus dodatkowo wiedziałem, że ludzie kojarzą mnie z Tajlandii, bo ktoś pisze po prostu tylko na YouTube lub gdziekolwiek Tajlandia, to od razu wyskakuje mój profil, bo mogę powiedzieć, że jestem takim ambasadorem tam, który najbardziej promował ten kraj. I wiem, że też mogę na tym też dodatkowo zarabiać, przez to, że sprzedajemy tam wycieczki, przez to, że te nieruchomości są i tak dalej. No i wszystko w jedną całość się fajnie składa i jeśli cokolwiek z tego by mi się rozsypało, to są zawsze te inne opcje. I zawsze jakoś da rady przeżyć. Czy pieniądze i popularność cię zmieniły? Nie, ja myślę, że ani trochę. Ja myślę, że myślę, że pieniądze bardziej psują osoby, no bo to można powiedzieć, psują osoby, które na przykład ktoś nic nie miał, a za rok stał się multimilionerem i on sobie z tym nie poradził. Ja powoli dochodzę do tego wszystkiego, co mam i myślę, że nie. Myślę, że mnie na pewno nie zmieniły i oby mnie nigdy nie zmieniły. To ostatnie pytanie, ode mnie przynajmniej. Za co, Piotr, jesteś wdzięczny? Za co jestem wdzięczny? Za wszystko. Za wszystkie błędy, które popełniłem i za te, które naprawiłem i za to, co mam. Bo po tym, jak popodróżuje się po świecie, to można być już wdzięcznym wtedy za wszystko. Za to, że się ma polski paszport, za to, że się tu urodziło, za to, że sobie mogę mieszkać w Tajlandii i za to, że jestem zdrowy przede wszystkim i mam fajne życie. No to pytanie ostatnie było, to teraz na koniec prezent w ramach... Dziękuję za prezenty. W ramach podziękowania za tę historię, za to wszystko, co przeżyłeś. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za momenty, Dziękuję. o których nam opowiedziałeś. Moja książka, Momenty, która może cię zaskoczyć, jeśli Przeczytam bardzo chętnie. lubisz czytać? Ja czytam cały czas książki. Cały czas. No to polecam. Wiem, że nie wygląda. Myślę, że... Ale ja czytam książkę za książką po prostu. Myślę, że w 4 godziny jesteś w stanie całość przeczytać bardzo dużo momentów mojego życia, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków razem z całą ekipą, która tu jest w studiu, ale to nie jest jeszcze cała, bo miałeś okazję poznać, więc to jest na twoje ręce. Dobra, Piotr, dziękuję bardzo. bardzo proszę. No i co, Piotr, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, mnóstwo ciekawostek. Dziękujemy bardzo. Wyjątkowy Ja też dziękuję. wywiad, bo Adam pierwszy raz tutaj, powiedz, czy się sprawdził. Czuję się wyjątkowo. Sprawdził się Adam w roli dał radę. drugiego? Dał Dajcie radę. znać w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu. Oj, nie chcieli tego. Nie żartuję. Nie, Super. niektórzy ludzie sobie lubią dla zabawy pohejtować. Nie, naprawdę dobrze wyszło. Moim zdaniem świetna rozmowa i bardzo fajnie mi się rozmawiało. Dziękuję za zaproszenie. No to jeszcze pytanie takie na PS, na koniec, gdzie lecisz, gdzie kolejna podróż? Znaczy teraz mam wakacje, tak jak mówiłem. Polsce? Ale W Polsce? w Polsce wakacje mam. Ale jak już skończysz wakacje? Ale jeszcze do Hiszpanii też jadę, także tam też będę. Ogólnie koniec sierpnia wylatuję do Ameryk, bo i będę w Ameryce, to będę w Stanach, będę w Kanadzie, będę w Amerykę Środkową, robię Południową. Chcę tam po prostu, w tych krajach, w których tam jeszcze nie byłem, mam 10 krajów, chcę sobie już całkowicie zamknąć tą listę i to robię do końca roku. Początek następnego Tajlandia i obozy, no i później zaczyna mój projekt Afryka. Adam, może się spotkacie w Stanach, bo ty też podobno lecisz. O, Zobaczymy. czas pokaże. Super, dzięki Już byliśmy jeszcze raz. blisko ostatniego spotkania, niewiele brakło. Tak, ciekawostka. Raz się spotkaliśmy w Kambodży, Tak. przed pandemią jeszcze. No. Tak, na wyspie w Kambodży Kokrąg. Krąg, Na dokładnie. wyspie też się mijaliśmy i ostatnio też prawie się spotkaliśmy w Kazachstanie, bo też byliśmy w tym samym miejscu. W Stanach. Nie w tych Kazachstanie. amerykańskich, ale w Stanach. Ale i te inne Stany. Azjatyckich. Dokładnie No to tak. teraz trzecia okazja, może w Stanach, już tych Stanach amerykańskich się spotkacie. Dokładnie tak. Super, Piotr, jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I Dzięki wielkie. Dzięki. życzymy spełnienia tych podróżniczych marzeń. Dziękuję. Do Pozdrawiam. zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!